I ja jestem dziennikarzem, wywodzę się z dziennikarstwa, w związku z czym takim naturalnym odruchem w poszukiwaniu tematu jest poszukiwanie tematu, który no niekoniecznie jest pozytywną opowieścią. Tak działają media i tak bardzo często działają dziennikarze. I w odniesieniu do katastrofy klimatycznej to oznacza, że bardzo często szukamy tematów, dzięki którym będziemy mogli postraszyć katastrofą klimatyczną, pokazać, że coś się wydarzy bardzo złego i wszyscy będziemy na skutek tego cierpieć. Ale chyba, tak mi się zdaje, to nie działa. To znaczy, że straszenie katastrofą klimatyczną nie jest najlepszą drogą szukania rozwiązań i opowiadania o katastrofie klimatycznej. Pytanie, co jest tą drogą, bo dziennikarze i reporterzy tego nie wiedzą. Ja lubię takie zdanie, że każde zagadnienie ma prostą odpowiedź i ta odpowiedź zazwyczaj jest prosta, łatwa do zrozumienia, łatwa do przyjęcia i wadliwa. W związku z tym odpowiedź na to pytanie jakoś prosta specjalnie nie będzie, ale oczywiście nie jest niemożliwa. Ja bym chciał popatrzeć na ten temat katastroficznych wizji z kilku perspektyw i zacznę od takich bardzo jednostkowych, a potem skończę takimi myślami natury ogólnej. No bo pierwsza myśl, którą trzeba by było sobie zadać, to jest takie pytanie, w jaki sposób takie opowiadanie o katastrofie wpływa na sposób myślenia ludzi, na takie ich funkcjonowanie poznawcze. No i tutaj my dosyć precyzyjnie wiemy, że to może nie służyć najlepiej. Na przykład wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcielibyśmy zebrać grupę osób po to, żeby te osoby twórcze popracowały nad jakimiś rozwiązaniami tego kryzysu, żeby oni sobie tak na przykład usiedli no i właśnie tak kreatywnie porozkminiali to, co my możemy zrobić. No to tutaj mamy sporo badań, które nam pokażą, że jeżeli my byśmy takie spotkanie zaczęli od takiego update'u katastroficznego, to im negatywnie wpłynie na procesy umysłowe, na procesy poznawcze. Czyli wprost spowoduje to, że oni będą mniej kreatywni w wymyślaniu tych rozwiązań. Co by oznaczało, że jak jesteśmy w takiej specyficznej sytuacji, że my chcemy budzić aktywność ludzi, ale jeszcze idącą w stronę rozwiązań, to raczej powinniśmy uderzać w inne tony. Jasne, że tutaj trudno jest uderzać w tony, które bezpośrednio będą powodowały radość, ale raczej w stronę nadziei powinniśmy iść niż w stronę właśnie tej wizji katastroficznej. I to jest jakby pierwszy obszar. Drugi obszar to jest takie skonfrontowanie się z taką intuicją, że opowiadanie o katastrofie może nie wpływać dobrze na ludzką aktywność. To jest rzecz, którą my mamy gdzieś tam w tyle głowy, że to może powodować brak tej aktywności, że brak chęci do aktywności. To jest mocno zbliżone do tego, co Rebecca Solnit nazywała takim fałszywym pesymizmem. Czyli takim podejściem, że jeżeli stoimy w obliczu dużego wyzwania i ktoś nam to wyzwanie pokazuje, jak ono jest katastroficzne, to powoduje u nas takie myślenie, że w związku z tym i tak już nie ma sensu nic robić. Tak? Czyli faktycznie nie ma sensu się angażować, próbować podejmować działań, bo to się i tak nie zakończy dobrze. W związku z tym zwalnia mnie to z takiej indywidualnej aktywności, bo przecież i tak skończy się to absolutnie katastrofą. A z drugiej strony paradoksalnie ja sobie też myślę, że to opowiadanie o katastrofie paradoksalnie może powodować też ten fałszywy optymizm, o którym mówiła Solnit, czyli takie podejście, że jak ktoś mi mówi o tym, jak jest źle, to ja mogę sobie pomyśleć, że przecież w ostatecznym rozrachunku i tak ktoś za jakiś czas ten problem rozwiąże za mnie. Także pojawią się naukowcy, którzy wymyślą jakieś super rozwiązanie. No i tutaj sobie myślę, że nawet popkultura nam w tym nie pomaga, bo jak popatrzymy sobie na filmy, które są filmami katastroficznymi, takie nazywajmy, no to po pierwsze one się zwykle zaczynają od naukowca, który próbuje coś powiedzieć, nikt mu nie ufa, ale one się ostatecznie zawsze kończą tym, że na samym końcu ktoś wpada na rozwiązanie tego problemu. No jakby w najgorszej wersji wysyłamy w kosmos Bruce'a Willisa, który tam ginie, w tle jest muzyka Aerosmith, ale to jest trochę jest tak, że jak mamy do wyboru katastrofę klimatyczną i Bruce'a Willisa, no to jest takie poświęcenie, które jesteśmy w stanie ponieść. W związku z tym my jesteśmy narracyjnie przygotowani czy przystosowani do takiej opowieści o katastrofie, która się generalnie kończy dobrze. Niewiele mamy takich obrazów, które są, nie wiem, dnem i kończą się dnem, tak? To zazwyczaj funkcjonuje pozytywnie i to by znowu pokazywało, że te snucie wizji katastroficznych może ludziom nie służyć, tak? Z perspektywy ich aktywności. Natomiast trzeci wątek jest najbardziej ogólny i chyba najtrudniejszy, bo ja się jestem w stanie zgodzić z tym, że opowiadanie o katastrofie może budzić takie negatywne podejście do aktywności, do podejmowania aktywności. Ale moim zdaniem można by się było z tym zgodzić w sytuacji, gdybyśmy mieli absolutnie pewność, że na poziomie społeczeństw ludzie mają wystarczającą wiedzę na temat tego, w jakim my jesteśmy miejscu. Gdyby na przykład można było naprawdę założyć, że jakby populacyjnie ludzie wiedzą, że jesteśmy w nie najlepszej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że my niestety nie jesteśmy w takim punkcie. To znaczy, wydaje się, że od samego początku, jak rozmawiamy o wyzwaniach ekologicznych, tak bym powiedział,
no to nam się nie udało doprowadzić jakoś masowo do takiego stanu, żeby ludzkość zdawała sobie z tego sprawę w pełni. Jasne, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozmowy o tym były takie momenty, które się wydawały optymistyczne, typu, nie wiem, poleciliśmy w kosmos, zobaczyliśmy Ziemię z daleka i była taka piękna, poetycka opowieść, że teraz ludzie zobaczą Ziemię i będą ją chronić, tak, bo sobie zdali sprawę, że ta Ziemia istnieje. Ale wydaje się, że my na poziomie takim populacyjnym nie nauczyliśmy ludzi tego. Druga rzecz jest taka, że mnie się wydaje, że my też nie nauczyliśmy ludzi odpowiedzialności za to. To znaczy, no do dzisiaj nam się nie udało znaleźć sposobu opowiedzenia o tym, że to nie jest tylko indywidualna wina każdej z jednostek. Że tutaj wielki biznes ma dużo do powiedzenia, albo w zasadzie miał dużo do powiedzenia. Że my wiemy, że się udało sprywatyzować tą winę, ale jakoś nie potrafimy odwrócić tej narracji. Okej, robimy to akcyjnie, jak tam, nie wiem, Shell wypali z komunikatem na Twitterze, co jesteś w stanie zrobić dla zmian klimatycznych, no to bardzo szybko dostają takie strzały w stylu postawić was przed sądem, tak? Co jest pewną fajną odpowiedzią populacji, ale wydaje się, że my trochę nie nauczyliśmy jeszcze ludzi jakby stanu, w którym jesteśmy. Na dodatek, nawet jak się popatrzy na opracowania naukowe, to wydaje się, że nauka też jest nadmiernie optymistyczna. Ja pamiętam taką analizę, którą ktoś kiedyś przeprowadził, 400 scenariuszy środowiskowych, którymi posługuje się IPCC, i to są takie scenariusze, które pokazują, dzięki czemu my jesteśmy w stanie zatrzymać te zmiany klimatyczne na poziomie przyrostu o 2 stopnie, tak? O 2 stopnie Celsjusza, czyli taką granicę, którą się uznaje za właśnie jakąś granicę. No i pamiętam, że ta analiza pokazała, że jak weźmiemy pod uwagę 400 takich scenariuszy, które dają przynajmniej 50% szansę powodzenia, no to w tych 400 scenariuszach one zawsze zawierają dwa elementy. Po pierwsze, zakładają, że jakimś cudem bardzo szybko wymyślimy takie technologie energetyczne, które będą minusowe, jeżeli chodzi o emisję, co jest już optymistycznym założeniem, a część tych scenariuszy wprost zakłada, że się cofniemy w czasie i poprawimy wyniki na przestrzeni lat 2010-2020. No i to trochę pokazuje, że my powinniśmy, ostrożniej myśleć sobie o katastroficznych wizjach, wymyśleć jakieś ciekawsze sposoby opowiadania tej opowieści, ale z drugiej strony, gdybym to miał uprościć, to bym powiedział, że ostrożnie z katastrofą, ale jednak bez rezygnacji z rzetelnej wiedzy i z przekazywania rzetelnego poziomu informacji na ten temat. No bo czymś innym jest straszenie katastrofą, a czymś innym jest po prostu pokazywanie ludziom w atrakcyjnych narracyjnie formach, w jakim my jesteśmy miejscu, tak żeby oni mogli złapać właściwy punkt patrzenia na tą całą sytuację.